Pompujemy do 2,5 obrotów. Puszczamy. Tak jest. Zgubiliśmy trakcję. Cały czas ją zgubiliśmy nawet przy 60 km na godzinę. No więc Forting U-Tour potrafi to samo co G-klasa. Ale w sumie to może niech jedzie, co? Dobra, starczy tych głupot. Ale fajne są te głupoty. Forting U-Tour to bezkonkurencyjny minivan na naszym rynku. Ja nazywam się Juliusz Szalek, a to jest kanał Auto Made in China i dzisiaj opowiem Wam tylko i wyłącznie o praktycznych aspektach tego samochodu. Jeśli śledzicie testy na naszym kanale, to z pewnością rzucił się Wam w oczy test tego samochodu. Pojawił się jakieś 3 miesiące temu, dlatego teraz zabieram Was w podróż w zimową aurę i sprawdzimy tylko i wyłącznie praktyczne aspekty tego samochodu. Sprawdzimy przyspieszenie, sprawdzimy spalanie, no i sprawdzimy, co z tą przyczepnością na śliskiej nawierzchni. I żeby była jasność, na samochodzie nie ma założonych chińskich opon. To Toyo Tires zimówki w rozmiarze 215/55/18. I tylko dla dziennikarskiego porządku dodam, że pod maską tego samochodu pracuje silnik 1.5 turbo Mitsubishi o mocy 177 koni mechanicznych, 260 Nm. No i oczywiście najważniejsza informacja jest taka, że niedawno na nasz kanał wpadł test samochodu T5, także Fortinga, w którym zamontowany jest dokładnie ten sam silnik i dokładnie ta sama dwusprzęgłowa skrzynia Magny. Ojej, jak tutaj ta skrzynia wyje. Moi drodzy, co tutaj się dzieje? Przejeździłem wiele chińskich samochodów i jedno wiem na pewno, że te silniki benzynowe nie są zbyt oszczędne. W tym przypadku, w przypadku silnika 1.5 turbo od Mitsubishi, Forting podaje, że średnie zużycie paliwa to 7,1 litra. No nie pozostaje mi nic innego, jak sprawdzić to w rzeczywistości. Zatem wszystko skasowane, 90 km na godzinę. No i zobaczymy, jakie będzie średnie zużycie paliwa. Na pokładzie tego samochodu nie ma aktywnego tempomatu, więc muszę kontrolować, co się dzieje przed samochodem, bo auto samo nie zwolni, nie przyspieszy do zadanej prędkości, uwzględniając to, co dzieje się przed maską. No, kiedyś zwykły tempomat był naprawdę szczytem możliwości. Dzisiaj aktywny tempomat jest takim urządzeniem, więc tutaj trzeba uważać. Od razu też mówię, to co pika, to pika system, który widzi samochód przede mną, no bo samochód jedzie zbyt wolno. Nie, ja jadę zbyt szybko. Nieistotne. To jest silnik, który filmuje to, co robię, ale z drugiego samochodu. Forting U-Tour, nie wiem jak to się powinno czytać. U-Tour? Dobra. Forting U-Tour to jest typowy rodzinny samochód, więc samochód, który ma sporo miejsca w środku, sporo foteli, no i przede wszystkim jest wymyślony po to, żeby pokonywać im długie trasy. No więc jeśli tak, to musi być komfortowe zawieszenie. No i faktycznie to zawieszenie jest dość komfortowe, ale jednak ma taką sztywną charakterystykę. Na równej drodze nie ma absolutnie problemu, samochód prowadzi się bardzo przyjemnie, ale wystarczy jakaś nierówność, żebym czuł ją w tyłku, w kręgosłupie, bo dodatkowo ten fotel, on miękki nie jest. To z kolei jest dobry element właśnie na długą trasę. Podczas długiej trasy takie zawieszenie i taki fotel mogą powodować, że będzie tutaj się jeździć komfortowo i po 1000 km wysiądziemy niemalże wypoczęci. Trochę mógłbym narzekać na pozycję za kierownicą, bo chciałbym obniżyć fotel albo podnieść nawet trochę kierownicę. Kierownicę oczywiście regulowaną w 2 płaszczyznach. No okej, nie jest z tym źle. Dobrze, moi drodzy, przejechaliśmy już dokładnie 6 km, zatem warto sprawdzić, jak wygląda to średnie spalanie. Średnie spalanie to jest 7,1 litra. Mało? Dużo? No nie jest to mistrzostwo świata, bo przy 90 km na godzinę europejska konkurencja potrafi zużyć 4,5-5 litra na 100 km, 5 litrów na 100 km, więc te 7 litrów, no teraz spadło do 6,8, 9, to nadal wynik nie jest rewelacyjny. Zatem 120 na blacie. Wyzeruję sobie średnie zużycie paliwa. No i znowu pojedziemy co 10 km i zobaczymy, jak to spalanie będzie. Jedno już wiem,
po zwiększeniu prędkości w samochodzie robi się nieco głośniej i to nie jest szum opływającego powietrza, tylko zdecydowanie głośniej słyszę dźwięk silnika. Chińczycy wykorzystali w tym samochodzie znane i renomowane klocki, czyli silnik od Mitsubishi, czyli skrzynia Magny, ale oprogramowanie, mam wrażenie, że albo jest przestarzałe, albo Chińczycy wymyśleli sobie sami. I to powoduje, że ta skrzynia nie jest tak szybka, jakbym oczekiwał tego od skrzyni dwusprzęgłowej. Czas zmiany biegu to jest 0,2 sekundy, takie dane podaje producent, no ale w porównaniu z DSG Volkswagena ten czas jest o niebo dłuższy, bo Volkswagen zmienia biegi w okolicy 0,1 sekundy. No to jest przepaść. No dobra, przejechaliśmy podobny odcinek 6 km ze średnią prędkością 120 km na godzinę. Uwaga, średnie spalanie to 7,6. No tutaj bym powiedział, że to jest wynik zdecydowanie lepszy, bo jedziemy 120 na godzinę, to spalanie wzrosło niewiele. No dobra, a co się stanie, jeśli przyspieszę do 140 na godzinę? Proszę bardzo. Tutaj już przy tej prędkości nieco cichnie dźwięk silnika, a do kabiny dochodzą szumy opływającego powietrza. Jest głośniej, no ale to jest znośny poziom hałasu. Można przy tym poziomie hałasu spokojnie rozmawiać z pasażerem lub pasażerami z tyłu, chociaż do tych z tyłu trzeba by było chyba krzyczeć, nie? No nikt nie odpowie, bo nikt tam nie jedzie. Przy tej prędkości także czuć tą sztywność zawieszenia, bo no to chyba mamy tutaj do czynienia z betonową drogą. Ona nie jest idealnie równa jak stół do ping-ponga, więc czuję wszystkie nierówności. No i tak na dłuższą metę nie jest to przyjemne, czyli to zawieszenie mogłoby być bardziej komfortowe. Niestety nie ma tutaj żadnej regulacji zawieszenia, no to nie jest ta klasa samochodu, więc będzie odczuwalne właśnie to wszystko, co dzieje się na drodze, będzie to odczuwalne w samochodzie. No dobra, mamy 6 km przejechanych i co? Jesteście ciekawi? Bo ja bardzo. Średnie zużycie paliwa 9,3 litra przy 140 km na godzinę. Silny, a ty ile masz? 6,4. 6,4? To jakim ty samochodem jedziesz? Znam samochody, które przy takich prędkościach potrafią spalać 10 albo i 11. Ale jak słyszeliście, silny, który prowadzi samochód marki, której nie wymienię, przy tej samej prędkości zużywa 6 litrów na 100 km. Albo silny robi mnie w bambuko, albo jedzie samochodem, który produkuje benzynę. Gotowy? Mogę odśnieżyć sobie lusterko? Zatem, moi drodzy, skoro można robić rzeczy bez sensu, to je róbmy. 9,1 to jest czas, który deklaruje producent. Pełen gaz? Nic się nie dzieje, trochę przyczepności straciliśmy, cały czas nie mamy trakcji, cały czas nawet na dwójce nie mamy trakcji, 70 km na godzinę, emocji co niemiara, coś tutaj zaczyna drżeć. Dobrze, mamy to. I teraz spokojnie hamujemy, gdyż warunki nie sprzyjają tego typu próbom, ale co, my się nie poddajemy, my działamy, tym bardziej, że jeszcze 15 minut temu było pięknie zielono. No może z tym zielono przesadziłem, ale było ładnie i zdecydowanie nie padał śnieg. Ale, moi drodzy, do rzeczy 0-100. 9,1 wspominałem Wam, prawda? No to jest 11,3. Pompujemy do 2,5 obrotów, puszczamy, mamy, tak jest, zgubiliśmy trakcję, cały czas ją zgubiliśmy nawet przy 60 km na godzinę, przy 80 nawet kontrolka ESP jest cały czas aktywna, była, no bo już nie jest. Dobrze, jeszcze chwilę wytrzymaj, dobra, zobaczymy jak działa ABS, a co? Próba numer 2, 12,8. Czyli zdecydowanie mogę powiedzieć, patrząc na to, co dzieje się za oknem, że ilość śniegu na drodze zwiększyła się. W tym samochodzie jednak bez sensu jest inna rzecz. Jeśli zapomnę wrzucić na P, otworzę drzwi i nie daj Boże, wyjdę z samochodu,
to samochód zacznie mi jechać i nic się nie stanie. Ostatnio taką rzecz robiłem w G-klasie. I to było niezłe, bo G-klasa twierdzi, że kierownica jest blisko lewych drzwi tylko po to, żebym mógł wyjść w terenie i prowadzić ten samochód, kontrolując, gdzie mają pojechać przednie koła. No więc Forting U-Tour potrafi to samo co G-klasa. Ale w sumie to może niech jedzie, co? Dobra, starczy tych głupot. Ale fajne są te głupoty. O! Normalnie powinno być tak, że po otwarciu drzwi P, czyli tryb parking, się włącza. Teraz włączyłem tryb parking i wszystko jest w należytym porządku. Moi drodzy, reasumując, no myślę, że reasumpcję już mamy, więc nie będę się tutaj rozwodzić. Mamy wygodny, komfortowy samochód, który potrafi rzeczy, których inne samochody nie potrafią. I który przy okazji jest droższy, bo o tym nie powiedziałem, bo na rok 2025 ten samochód podrożał o jakieś 4000. Teraz cena Fortinga U-Toura to w jednej specyfikacji z jednym rodzajem napędu 153 900 zł. Dopłata za lakier, dopłata 1500 za jasne wnętrze, dopłata za lakier oczywiście w zależności od koloru, albo 2,5 albo 5000 zł. Ale to i tak nie dużo, biorąc pod uwagę gabaryt tego samochodu. A na koniec żenujący żart prowadzącego. Myślę, że to będzie żart, który wpisuje się we wszystko to, co dzisiaj z tym samochodem zrobiliśmy. Co mówi ogrodnik do ogrodnika? Przesadziłeś.